Cześć, witajcie, z tej strony Suert. Listopad zapowiada się wyjątkowo ciekawie. Nowe tytuły, nowe światy i jeszcze większe emocje. By w pełni z nich korzystać, warto postawić na sprzęt, który łączy wydajność i niezawodność. Dlatego partnerem dzisiejszego odcinka jest Lexar, marka, która od lat wspiera graczy i twórców, dostarczając rozwiązania stworzone z myślą o wydajności. Zaczynamy! Deweloperzy ze studia Greenheart Games, znanego przede wszystkim z Game Dev Tycoon, zapowiedzieli, że ich nowa produkcja trafi do wczesnego dostępu na PC już w przyszłym miesiącu, a dokładnie 3 listopada. Mowa o zapowiedzianym aż 9 lat temu Tavern Keeper. A czym właściwie jest ów tytuł? W grze wcielamy się we właściciela dopiero co zbudowanej tawerny, a naszym zadaniem jest prowadzenie biznesu w taki sposób, aby nie tylko dało się go utrzymać, ale i rozwinąć. W zależności od tego, w jakim miejscu fantastycznego świata zbudujemy swój przybytek, napotkamy różne utrudnienia. Na premierę otrzymamy dostęp do kampanii fabularnej, w ramach której będziemy odwiedzali różne części świata i zakładali nowe tawerny, oraz do trybu swobodnego, w którym skupimy się na rozbudowie i dekorowaniu jednego lokalu. Już 4 listopada wyłącznie na PC-tach zadebiutuje kolejna odsłona ze znanej serii gier strategicznych Europa Universalis 5. Produkcja zabierze nas w podróż przez niemal 5 stuleci historii, od późnego średniowiecza aż po epokę rewolucji. Co istotne, już teraz pojawiają się głosy, że może to być najbardziej rozbudowana symulacja geopolityczna, jaką kiedykolwiek stworzył Paradox. Nowa odsłona nie tylko rozwinie klasyczne mechaniki serii, ale doda także sporo świeżych elementów, które mają zwiększyć zarówno realizm, jak i regrywalność. Na szczególną uwagę zasługuje nowy model populacji. Po raz pierwszy w serii mieszkańcy państw zostaną odwzorowani bardziej szczegółowo na mapie, z uwzględnieniem różnic kulturowych i religijnych w obrębie jednej prowincji. Równocześnie rozbudowy doczeka się system logistyki. Gracze będą musieli brać pod uwagę nie tylko ukształtowanie terenu czy klimat, ale też infrastrukturę, która może utrudnić lub przyspieszyć działania wojenne. Zmiany dotkną również dyplomacji i gospodarki. Paradox zapowiada bardziej dynamiczne i realistyczne relacje międzynarodowe, sojusze, przysługi, szantaże i układy będą miały większe znaczenie, a decyzje podjęte przy stole negocjacyjnym mogą być równie ważne jak wybory dokonane na polu bitwy. Na koniec dodam jeszcze, że Europa Universalis 5 pozwala na rozgrywkę w pojedynkę oraz w trybie multiplayer przez internet. Tytuł umożliwia zarówno współpracę, jak i rywalizację z innymi graczami. 4 listopada na PC-tach w ramach wczesnego dostępu zadebiutuje gra The Legend of Kimori. To trzecioosobowa produkcja, w której naszym zadaniem będzie doręczanie paczek niczym sam z cyklu Death Stranding. Niemniej pod względem atmosfery tytuł stawia na zupełnie inne klimaty. Zamiast postapokaliptycznej przyszłości mamy tu XIII-wieczną Mongolię i bohaterkę służącą o imieniu Yam. W grze przemierzymy więc zarówno pustynie, jak i pokryte śniegiem góry. Nie zabraknie również walki, odwiedzania osad oraz elementów typowych dla tytułów survivalowych, czyli zbierania zasobów i tworzenia przedmiotów. Najważniejsza rola w The Legend of Kimori przypadnie jednak koniom. Bez nich nie damy rady pokonać długich tras. Konieczna będzie więc ich hodowla oraz budowanie z nimi więzi. W grze mają znaleźć się różne gatunki wierzchowców, co pozwoli nam dobrać idealnego kompana do każdej podróży. Odkąd powstała, piłkarska seria Football Manager przez prawie 2 dekady otrzymywała rokrocznie nowe odsłony. 2024 rok wyłamał się jednak z tej tradycji. Deweloperzy ze studia Sports Interactive napotkali bowiem nieprzewidziane trudności w trakcie operacji przeniesienia cyklu na silnik Unity. Ostatecznie więc projekt anulowano, by zrealizować jego założenia w grze Football Manager 26, która ukaże się już 4 listopada. Zmiana silnika znajduje odzwierciedlenie przede wszystkim w jakości oprawy graficznej, na czele z nowymi animacjami piłkarzy oraz bardziej szczegółowymi boiskami. Twórcy nie omieszkali przy tym wprowadzić zmian w interfejsie użytkownika. Deweloperzy starali się zapewnić nam szybszy dostęp do informacji, jednocześnie ograniczając liczbę kliknięć. W efekcie całość zyskała na przejrzystości i płynności. Poza tym autorzy wzbogacili swoje dzieło o największą ligę piłkarską na świecie, Premier League. Znajdziemy tu licencjonowane stroje, herby, a także oficjalne fotografie piłkarzy. Towarzyszą jej inne nowe ligi i kraje. Dopełnienie tego wszystkiego stanowi piłka nożna kobiet, którą w pełni zintegrowano ze wszystkimi systemami.
Football Manager 26 zagramy w pojedynkę lub w trybie multiplayer przez internet. Kilka miesięcy temu firma Microids ogłosiła, że kultowa przygodówka Syberia z 2002 roku doczeka się odświeżonej wersji. Ta zadebiutuje już 6 listopada na PC-tach i najnowszych konsolach. Co istotne, remaster kultowej jedynki ukaże się w wersji z rodzimym dubbingiem. Największą zmianą w remasterze będzie porzucenie prerenderowanych teł na rzecz w pełni trójwymiarowych lokacji. Pomimo tej zmiany udostępnione do tej pory materiały pokazują lokacje bardzo wierne stylowi i klimatowi pierwowzoru. Autorzy obiecują także spore zmiany w rozgrywce, w tym mocno unowocześnione sterowanie, jak również odświeżone zagadki logiczne. Whiskerwood trafi do wczesnego dostępu już 6 listopada. Gra studia Minakata Dynamics przywodzi na myśl polskie Timberborn, gdyż i tutaj trafimy do świata antropomorficznych zwierząt. Akcja rozegra się w królestwie, gdzie koty rządzą twardą łapą, a myszy zmuszane są do ciężkiej pracy. Pokierujemy właśnie jedną z takich grup gryzoni, które wysyła się na nowe terytoria, aby zakładały kolonie. Podczas rozgrywki przyjdzie nam odpowiadać za funkcjonowanie osady, od pozyskiwania zasobów i budowania, przez dbanie o potrzeby myszy, aż po realizację oczekiwań kotów. Rozwój wymusi działanie nie tylko w poziomie, lecz również w pionie, bo teren będzie można modyfikować, np. wyrównując działki czy drążąc tunele. W grze znajdziemy rozbudowane systemy produkcji, a także elementy transportu surowców przy użyciu taśmociągów czy rurociągów wodnych. Ostatecznie rozwój kolonii poprowadzi nas do kolejnych wyzwań, badań technologicznych, budowy statków i eksploracji dalszych terenów. Trzon rozgrywki ma stanowić jednak konflikt interesów, czy będziemy ślepo posłuszni kotom, czy spróbujemy wywalczyć niezależność. Dodatkowe przeszkody to m.in. zmienna pogoda czy piraci atakujący nasze statki. Blisko rok temu mogliśmy po raz pierwszy usłyszeć o Of Ash and Steel. To trzecioosobowe RPG z otwartym światem, za które odpowiada studio Fire and Frost, a wydawcą została firma Tiny Build. Produkcja zmierza wyłącznie na PC, choć w przyszłości nie można również wykluczyć wersji konsolowych. Dodam jeszcze, że w momencie przygotowywania tego materiału na Steamie jest dostępna wersja demo omawianej pozycji. Produkcja zabiera nas do świata fantasy inspirowanego średniowieczem, gdzie przyjdzie nam eksplorować niegdyś dobrze prosperującą wyspę położoną w granicach Królestwa Siedmiu. Postać, w którą się wcielimy podczas swojej podróży, przejdzie klasyczną drogę od zera do bohatera, a jej działania wpłyną na losy całego świata. Co istotne, dla wielu graczy twórcy zrezygnowali ze znaczników prowadzących do celów podczas wykonywania zadań. W ten sposób chcą zwiększyć radość z eksploracji, a kierować ma nami głównie dociekliwość. Dodatkowo nie uświadczymy tu skalowania przeciwników, co oznacza, że zbyt wczesne wkroczenie do nieodpowiedniej lokacji może skończyć się tragicznie. System walki z kolei połączy umiejętności aktywne, różne postawy bojowe oraz możliwość wykorzystania elementów otoczenia. Styl dostosujemy do własnych preferencji, tworząc klasyczne archetypy. Nic jednak nie stanie na przeszkodzie, by wykreować coś bardziej unikatowego. Sponsorem dzisiejszego odcinka jest firma Lexar. Szybkie dyski SSD, pamięci RAM Ares DDR5 i niezawodne nośniki danych gwarantują stabilność, na której możesz polegać. Pełną ofertę produktów znajdziecie w opisie do filmu. Die for the Lich to gra typu deck builder, w której mechanika budowania talii kart została wzbogacona o losowość wynikającą z rzutów kostką. Twórcy inspirowali się takimi tytułami jak Slay the Spire oraz Darkest Dungeon, co przekłada się na mroczny klimat i wymagającą rozgrywkę. Produkcja ta zadebiutuje w ramach wczesnego dostępu na PC już 10 listopada, oferując graczom unikalne połączenie strategii i losowości. Podczas sierpniowego pokazu THQ Nordic Digital Showcase wydawca zapowiedział m.in. Sacred 2 Remaster. Dziś już wiemy, że odświeżona wersja Hack & Slasha z 2008 roku zadebiutuje na PC-tach i najnowszych konsolach 11 listopada. Nowe wydanie wprowadzi kilka istotnych zmian, dzięki którym gra będzie lepiej przystosowana do dzisiejszych standardów. Omawiany tytuł zaoferuje więc udoskonaloną walkę oraz gameplay, lepszy interfejs użytkownika, tekstury o wysokiej rozdzielczości, wszystkie wydane dotychczas aktualizacje i dodatki oraz usprawnienia wprowadzone w oparciu o opinię społeczności. Possessors to Metroidvania zrealizowana w formie platformowej gry akcji 2,5D. Gra jest dziełem studia Hard Machine, czyli twórców m.in. takich gier jak Hyper Light Drifter czy Solar Ash. Zgodnie z zapowiedziami tytuł powinien zadebiutować 11 listopada zarówno na PC-tach, jak i konsoli PS5.
Produkcja przenosi nas do gigantycznego, zalanego megamiasta, które padło ofiarą międzywymiarowej katastrofy i zostało poddane kwarantannie odcinającej je od reszty świata. Głównymi bohaterami tej produkcji są Luka i Rem, którzy przemierzają metropolię, próbując przetrwać i ustalić, co doprowadziło do kataklizmu. Po drodze protagoniści poznają inne postacie mające do opowiedzenia własne, często wstrząsające historie. Rue Valley to fabularna gra RPG, która na pierwszy rzut oka może budzić skojarzenia z Disco Elysium. Za ową produkcją odpowiada studio Emotion Spark, a wydaniem zajęła się firma All Cat Games. Być może właśnie ze względu na dziwną politykę tego wydawcy w grze nie uświadczymy języka polskiego. Głównym bohaterem opowieści przedstawionej w Rue Valley jest uwięziony w pętli czasowej mężczyzna, który będzie musiał skonfrontować się z rozmaitymi wyzwaniami psychicznymi. Otoczony przez wiele różnorodnych postaci skrywających wiele sekretów, protagonista zrobi wszystko, aby poznać samego siebie, jednocześnie poznając tajemnicę tytułowego miasteczka. Debiut Rue Valley przewidziano na 11 listopada wyłącznie na PC-tach. Warworld 2 to gra akcji z elementami Tower Defense i roguelike. Tytuł ukaże się na PC 11 listopada. Za jego produkcję i wydanie odpowiada studio Alaware. Warworld 2 rozwija rozwiązania z pierwszej części, wprowadzając nowe funkcje, ulepszone systemy progresji i bardziej rozbudowaną fabułę. W produkcji Alaware gracze eksplorują proceduralnie generowane kopalnie, ulepszają swojego robopająka i egzoszkielet, a także bronią się przed falami wrogów w dynamicznych walkach. Celem jest odkrycie tajemnic ukrytej ściany i przetrwanie mimo przeciwności. Anno 117 Pax Romana to już 8. główna odsłona cyklu historycznych strategii ekonomicznych typu City Builder od firmy Ubisoft. Tytuł zadebiutuje na rynku już 13 listopada, zarówno na PC-tach, jak i najnowszych konsolach. Produkcja przenosi nas do II wieku naszej ery i pozwala nam wcielić się w rolę rzymskiego gubernatora, który sprawuje kontrolę nad prowincją Latium bądź celtycką krainą Albion. W trakcie rozgrywki zajmujemy się gromadzeniem zasobów, wznoszeniem różnorodnych budynków, a także układaniem złożonych łańcuchów produkcyjnych. Jedną z największych nowości wprowadzonych w Anno 117 są opcjonalne starcia na lądzie. Choć do obrony przed niektórymi atakami wystarczy nam budowa fortyfikacji, z czasem konieczne może okazać się zaopatrzenie w wojsko z prawdziwego zdarzenia. Drugim nowym elementem rozgrywki wprowadzonym w omawianej produkcji są bóstwa i ich błogosławieństwa. Tych ostatnich bogowie udzielają nam w zamian za poświęcanie im wysp i darzenie ich czcią. W grze zaimplementowano również złożone drzewo technologiczne, za sprawą którego możemy dostosować rozgrywkę do indywidualnych preferencji. Aż ciężko uwierzyć, ale Call of Duty Black Ops 7 to już 22. główna odsłona cyklu FPS-ów od firmy Activision, a przy tym 7. część podserii Black Ops od studia Treyarch. Najnowsza odsłona ukaże się 14 listopada na PC-tach oraz konsolach PlayStation i Xbox poprzedniej i obecnej generacji. Od dnia premiery omawiany tytuł dostępny będzie także w ramach abonamentu Game Pass. Jednym z filarów Black Ops 7 jest kampania fabularna, której akcja rozgrywa się w 2035 roku. Głównym bohaterem jest David Mason, któremu przypadło w udziale dowodzenie tajną misją elitarnego oddziału JSOC w śródziemnomorskim mieście Avalon. Co istotne, kampanię będziemy mogli ukończyć w pojedynkę, jak i w trybie współpracy dla maksymalnie 4 osób. Przejście fabuły aktywuje tzw. endgame, cechujący się powtarzalną rozgrywką, w ramach której zyskujemy dostęp do całego Avalonu i mierzymy się ze specjalnie opracowanymi wyzwaniami. W grze nie mogło oczywiście także zabraknąć klasycznego trybu multiplayer opartego na rywalizacji. Na premierę przygotowano szeroki wachlarz map ulokowanych w różnych zakątkach świata, od Tokio po Alaskę. Where Winds Meet to darmowa gra RPG akcji z widokiem z trzeciej osoby, która przenosi nas do fantastycznej wersji Chin z końcówki X wieku. W omawianej produkcji wcielamy się w szermierza przemierzającego otwarty świat o sandboxowym charakterze, który szuka miejsca dla siebie w krainie pogrążonej w konflikcie. Tytuł powinien zadebiutować na rynku już 14 listopada zarówno na PC-tach, jak i konsoli PS5. W grze zmierzymy się zarówno z ludźmi czy zwierzętami, jak i fantastycznymi istotami. Poznamy także rzeszę bohaterów niezależnych. W samym regionie Kaifeng jest ich ponad 10 000. Tytuł w grudniu ubiegłego roku zadebiutował w Chinach jako darmowa produkcja z mikrotransakcjami, co przyczyniło się do ogromnej popularności wśród graczy. Wiele wskazuje na to, że Where Winds Meet może cieszyć się podobnym zainteresowaniem także poza Azją. Potwierdzają to ostatnie globalne testy produkcji, podczas których twórcy postanowili zwiększyć limit miejsc do 30 000.
Unmourned to pierwszoosobowy horror psychologiczny. Debiut tego tytułu przewidziano na 17 listopada. W pierwszej kolejności produkcja ukaże się na PC-tach. W planach jest również wersja na konsolę PS5, ale tę przewidziano dopiero na przyszły rok. W Unmourned gracz wciela się w postać Jasona, który wprowadza się do nowego domu i szybko zaczyna doświadczać niepokojących zjawisk paranormalnych. Szukając odpowiedzi, trafia na wizje przeszłości odsłaniające tragiczną historię poprzednich właścicieli. Gdy Jason zgłębia mroczną przeszłość domu, natrafia na ukryte drzwi skrywające sekrety, które nigdy nie miały ujrzeć światła dziennego. Autorzy przewidują, że przejście całości powinno nam zająć od 6 do 8 godzin. Forest Strike to nowa gra twórców z niezależnego zespołu Skeleton Crew Studio, która powinna przypaść do gustu fanom pikseli, bijatyk i łamigłówek. Tytuł zmierza na PC i konsolę Nintendo Switch, a jego debiut przewidziano na 17 listopada. Produkcja jest wymagającym roguelike'iem, w którym oberwanie choćby jednym atakiem będzie oznaczać porażkę i przymus rozpoczęcia przygody od zera. Nasza postać operuje jednak szczególną umiejętnością widzenia w przyszłość, dzięki której może przygotować się do nadchodzącego pojedynku. W praktyce oznacza to, że przed każdą walką możemy wejść w stan medytacji, by dowoli trenować różne sekwencje ciosów oraz uników. Sztuką jest więc opanowanie obranej strategii do perfekcji, a następnie przeniesienie jej do prawdziwego świata. Tam nie ma już odwrotu, albo odniesiemy sukces, albo całą podróż trzeba będzie zaczynać od nowa. Sponsorem dzisiejszego odcinka jest firma Lexar, producent m.in. wysoko ocenianych i niezawodnych kart pamięci PlayPro Express. Pełną ofertę produktów marki Lexar znajdziecie w opisie do filmu. Demon's School to taktyczny RPG z turowym systemem walki. Projekt opracował studio Necrosoft Games, czyli autorzy Gunhouse oraz Gunsport. Debiut produkcji przewidziano na 19 listopada. Platformy docelowe to PC oraz konsole PlayStation, Xbox i Nintendo Switch. Demon's School opowiada o grupie studentów, którzy rozpoczynają naukę na uniwersytecie zlokalizowanym na tajemniczej wyspie. Główną bohaterką jest Faye, będąca dziedziczką ostatniego rodu łowców demonów. Umiejętności z rodzinnego fachu okażą się bardzo przydatne, gdyż wyspa staje się miejscem inwazji sił piekielnych. Demon's School to taktyczne RPG, więc podczas zabawy zajmujemy się eksploracją, realizacją zadań, rozwijaniem postaci oraz przede wszystkim walką. Potyczki toczą się w systemie turowym, w ramach którego wydajemy rozkazy grupie bohaterów dysponujących unikalnymi atakami oraz zdolnościami specjalnymi. Do tradycyjnej dla taktycznych RPGów rozgrywki dodano mechanikę symulacji życia szkolnego oraz nawiązywania relacji z postaciami, co wpływa na rozwój zdolności wykorzystywanych w walkach. 19 listopada udana gra Moonlighter otrzyma kontynuację. Dwójka o podtytule The Endless Vault zadebiutuje 19 listopada w ramach wczesnego dostępu wyłącznie na PC-tach. Akcja drugiej odsłony toczy się zaraz po wydarzeniach przedstawionych w poprzedniczce. Po tym jak sklepikarz imieniem Will stracił dostęp do swojej rodzinnej krainy, zawitał do odległej wioski o nazwie Tresna. The Endless Vault od zespołu Digital Sun ponownie czeka nas rozbudowa i prowadzenie własnego sklepu. Jednak w odróżnieniu od poprzedniczki gra pozwala nam także inwestować w biznesy zaprzyjaźnionych sklepikarzy. Aby mieć czym handlować, Will wyrusza w poszukiwania skarbów do pobliskich lochów. To z kolei wiąże się z koniecznością stawiania czoła hordom przeciwników. Project Tia to trzecia część polskiej serii z pogranicza strategii RPGów, karcianek i survivali w słowiańskim klimacie. Gra przenosi nas do postapokaliptycznego świata zamieszkanego przez ludzi i istoty z legend, gdzie magia przeplata się z technologią. Debiut produkcji przewidziano na 20 listopada wyłącznie na PC-tach. Rozgrywka toczy się na mapie, którą oglądamy z lotu ptaka. Przemierzając ją, odkrywamy lokacje, gromadzimy zasoby oraz wykonujemy zadania i bierzemy udział w przeróżnych wydarzeniach. Po drodze poznajemy mieszkańców postapokaliptycznej krainy, wśród których prym wiodą stworzenia ze słowiańskich legend. Ponadto z czasem poznajemy potencjalnych sojuszników, których możemy zrekrutować do swojej drużyny. Posiadanie tej ostatniej jest o tyle ważne, że regularnie przychodzi nam tutaj stawać do walki. Potyczki toczymy w systemie turowym. Project Tia pozwala na zabawę w pojedynkę lub na rozgrywkę w trybie współpracy dla dwóch osób przez internet. DMEOX Dungeons & Dragons Battlemarked zadebiutuje na rynku 20 listopada. Tytuł pojawi się na PC i PS5.
Mamy tutaj do czynienia z taktyczną turową grą RPG nawiązującą do planszowych dungeon crawlerów. W grze prowadzimy swoją drużynę m.in. przez las Neverwinter, tocząc turowe potyczki i realizując zadania, od których zależy los zapomnianych krain. W omawianą produkcję można grać w pojedynkę, jednak tytuł przygotowano przede wszystkim z myślą o trybie współpracy przez internet dla maksymalnie 4 osób. Na koniec jeszcze jedna informacja. Gra wykorzystuje zestawy rzeczywistości wirtualnej, lecz nie są one wymagane do rozgrywki. Project Motor Racing to symulator wyścigów samochodowych, za którym stoi Jan Bell, współtwórca kultowego GTR i ojciec serii Project Cars. Gra zadebiutuje 25 listopada na PC-tach i najnowszych konsolach. Jedną z głównych atrakcji Project Motor Racing ma być tryb sieciowy, który według zapewnień deweloperów zaoferuje pełen pakiet funkcji od dnia premiery, bez dodatkowych przepustek, abonamentów czy ukrytych opłat. Ponadto gra zaoferuje rozgrywkę przygotowaną dla jednego gracza. Jej filarem jest rozbudowana kariera, w której decydujemy o startowym budżecie swojego zespołu wyścigowego i lokalizacji jego siedziby, a następnie kupujemy samochody wybranej klasy i bierzemy udział w wyścigach. Terminator 2D No Fate jest klasycznym retro side-scrollerem, w którym spróbujemy pokrzyżować plany Skynetu jako T-800 oraz Sarah Connor. Wcielimy się także w Johna Connora, aby poprowadzić ruch oporu w postapokaliptycznej przyszłości. Jeśli brzmi to dla Was znajomo, to nie mylicie się, bowiem historia bazuje na filmie Terminator 2 Dzień Sądu. Rozgrywka zaoferuje klasyczną akcję przypominającą gry z serii Contra w pixelartowej oprawie. Nie zabraknie też poziomów specjalnych, np. znanego z filmu pościgu z udziałem motoru ciężarówki. Oprócz trybu Story Mode produkcja zawierać będzie również inne formy zabawy, takie jak Arcade Mode, Boss Rush i nie tylko. Początkowo premierę Terminator 2D No Fate zaplanowano na październik, studio zdecydowało się jednak przesunąć debiut na 26 listopada. Starożytne dzicze się przebudziły, szaleni prorocy przepowiadają nadchodzącą apokalipsę, kulty krwi otwarcie składają ofiary. Ty poprowadzisz ostatnią armię zakonu strażników bram i powstrzymasz nadchodzący chaos. Tak zaczyna się na Steamie opis gry Veterum, która 27 listopada zadebiutuje na PC-tach. Omawiana produkcja to turowa gra strategiczno-taktyczna osadzona w otwartym świecie. Gracze, dowodząc zróżnicowaną grupą żołdaków, eksplorują świat, wykonują zadania i poszukują rzadkich artefaktów. Veterum oferuje turowy system walki, który uwzględnia morale i zmęczenie jednostek, efekty pogodowe i wiele innych czynników. Środowisko w grze jest interaktywne, co powoduje, że niemal każdy obiekt na polu bitwy może zostać użyty podczas starć. Rozgrywkę możemy dostosować także do swoich potrzeb, wybierając poziom trudności czy regulując szansę trafienia, liczbę punktów zdrowia, a nawet otrzymywane nagrody. Gra oferuje również wygodny edytor jednostek i map pozwalający tworzyć i udostępniać własne misje. I to tyle na dziś. Pozostaje jeszcze zaprosić na kanał, na którym znajdziecie mnóstwo informacji ze świata gier. Zachęcam do subskrypcji, dzięki czemu zawsze będziecie na bieżąco. A teraz żegnam się z Wami gorąco. Do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć!